Dziś zabieram Was do bardzo fajnego miejsca, gdzie pokażę Wam, jak polska firma Restomotive przygotowuje bardzo fajne modyfikacje zawieszeń do klasycznych samochodów, a potem przejedziemy się furą, którą teraz zobaczycie. Zapraszam. Robi co? To jest masakra. Jest ze mną Cezary, który nam pokaże tutaj wszystko, co tutaj się ciekawego odbywa. Cześć. Siemaneczko. Co Wy produkujecie i skąd się wziął pomysł na te amerykańskie samochody? Jesteśmy w zasadzie teraz w siedzibie w Restomotive, ale też tutaj jest osadzony 3D Project. Współpracują sobie te dwie firmy w projektowaniu i produkowaniu części do określonych aut. Dość długo prowadzę firmę, która zajmuje się odbudową samochodów starych. To są w dużej mierze auta amerykańskie, raczej już hot rody, a nie samochody takie typu klasyk. Robimy trochę starych Niemiec i trochę starych Włoch. Jak ktoś miał styczność z tymi Amerykańcami, to nawet przy budowie tego samochodu w zasadzie wszystko, co się kupi aftermarketowe, nie działa. To po prostu nie działa. To nie można powiedzieć, że to jest niedopracowane. To nie działa. Dlatego stwierdziliśmy, że jakby koniec problemów, koniec męczarni i zrobimy to po swojemu. Więc wszelkiego rodzaju takie kluczowe elementy, które sprawiają, że te samochody jeżdżą lub nie jeżdżą, my je zrobiliśmy tak naprawdę od nowa, tak? Więc będziemy mieli okazję przejechać się autem na zawieszeniu tak zwanym bolt-on, który złożony jest z wahaczy stalowych, czyli to jest wahacz dolny. Jak już ktoś trochę się zna, to może zobaczyć, że spaw jest metodą TIG w osłonie argonu, więc mimo, że to są stalowe elementy, to przykuwamy naprawdę bardzo dużo uwagi na jakość wykonania, na precyzję. Mimo, że to są stare wozy, to nie znaczy, że muszą być złe. Mamy jeszcze drugą opcję, u nas ona się nazywa billet, to jest to zawieszenie. Górny wahacz współpracuje z oryginalnymi ball jointami, także robimy je tak, żeby można było je później w ogóle serwisować dość prosto. To jest surowy, tak? Centralnie de facto zdjęty po prostu z frezarki. Tutaj po anodowaniu, akurat nam się ta faktura, szczerze mówiąc, mi się podoba, tak? Jak widać, wymaga niedużych zmian. Tutaj jeszcze były elementy kielicha, do nich się montowało dolny wahacz, więc my je wywaliliśmy całkowicie i jakby sama konstrukcja zawieszenia double wishbone, obydwa są w pełni regulowane. My akurat się osadziliśmy na unibolach. Obydwa są regulowane, to są śruby rzymskie ze stali 40 HMT lub chromoli. Co ważne, pozwala nam naprawdę na pełną geometrię, pełną. Niby to jest stary samochód, konstrukcja z lat 60., a my możemy zrobić z nim w zasadzie wszystko, co chcemy. W połączeniu z zawieszeniem Mollinsowym, to naprawdę dobrze jeździ. Powiedz mi coś na temat tego zawieszenia tylnego, bo to jest zupełnie co innego niż było w serii, to jest four-link, tak? Akurat w tych autach zachowaliśmy sztywny most, ale osadziliśmy to, tak jak wcześniej opowiadałem, na Ollinsie. Natomiast osadziliśmy to na zawieszeniu tak zwanym four-link, czyli zespół dwóch wahaczy, stąd może być je widać, ale dwóch wahaczy wzdłużnych i dwa wahacze ukośne, zamocowane do naszej u nas zaprojektowanej subramy, przykręcanej do najmocniejszych elementów karoserii. Na dobrze zestrojonym Ollinsie, naprawdę można nim jeździć na co dzień. Dokładnie takie same zawieszenie też jest tam. Więc przede wszystkim to jest przemyślane. To są konstrukcje wykonane u nas, tam siedzą konstruktorzy i pracują w otoczeniu parametrycznym, projektujemy je w CAD-zie. Najpierw mapujemy sobie karoserię, bo mam dostęp do tych takich oryginalnych. Czy to są Amerykańce, czy jak widać mamy jeszcze trochę niemieckiej motoryzacji. Na to projektujemy, później bardzo często tworzymy prototyp surowy. Drukujemy w 3D po to, żeby wziąć w rękę. Tu jest ciekawostka, otworzę. To nie jest oryginalna Cobra, bardzo żałuję, ale to oryginalna Cobra nie jest. Natomiast ma ramę praktycznie identyczną jak w oryginale. Karoseria jest aluminiowa. Jak tutaj siądzie silnik 427, bo mamy oryginalny silnik z lat 60. 427, który był montowany oryginalnie w Cobrach, ITB na Weberach, zrobimy mu jakieś 600 koni. To matematykę zróbmy sobie sami, tak? Bezpieczeństwo tego auta jest bliskie zeru, więc robimy ramoklatkę, w której siedzi i pasażer, i kierowca, oczywiście z pająkami antykapotażowymi. Też projektowano u nas, w dużym skrócie wytrzymująco w okolicach 1,5 tony nacisku, jakbyśmy z różnych stron przyłożyli siłę, więc bezpieczeństwo o wiele większe. Ja bym się bał jeździć bez tego. Dobra, mamy dla Was jeszcze jedną ciekawostkę tutaj. Wejdziemy sobie do środka. Tu mamy silnikownię, w zasadzie taka jeszcze brudniejsza część.
Tutaj mamy czystszą, gdzie składamy motor po obróbkach. 84 rocznik, 3.2, wiatrołap. No tego zrobiliśmy poza skrzynią, zrobiliśmy go totalnie do zera. Nawet tu są oryginalne te elementy wiązki, tutaj te listwy, wszystko. Oczywiście elementy gumowe, które były do wymiany, no to wymieniamy, prawda, no bo to poparciałe stare, ale każda śrubka, te wszystkie, co tutaj widzicie, one są oryginalne. Odtworzone, oczyszczone oczywiście, później złoty ocynk, no podoba nam się to po prostu. On jest naprawdę dobrze zrobiony, pieczołowicie. Dla kontrastu można zobaczyć, jak wyglądają elementy po aquablastingu. Ostatnio to wykorzystujemy. Świetne to jest. Nie dość, że one ładne są, bo to jest świeże aluminium. Nie dość, że są ładne, to Aquablast zamyka pory i one nie śniezieją. Nie utleni to się później. Super. A to nie jest jeszcze chyba takie popularne u nas, nie? Jeszcze nie, ale też nie jest jakieś drogie w zasadzie. Jak ktoś w ogóle pracuje ze ścierniwami, no to już mógłby mieć do tego dostęp. No i oczywiście smaczek, czyli to jest 2.9 na gaźnikach z Ferrari 308 GTB. Tu się naprawdę możemy pochwalić, bo jako jedna z niewielu firm, miejsc umiemy stroić, robić synchronizację w ogóle gaźników. Tutaj w zasadzie mamy, no nie mamy 8 przepustnic, bo one są połączone ze sobą, czyli mamy 4 po 2, ale no zrobienie synchronizacji takiego układu paliwowego jeszcze z analogowym zapłonem nie jest łatwe po prostu. A my to robimy i to robimy naprawdę całkiem dobrze. Świetne jest w tych silnikach to, że tutaj nie słuchasz wydechu. To te trąbki, nie? No bo to są tylko tak, one były tylko polakierowane tak, żebyśmy go pokazali. Teraz zrobimy większe trąbki, usuniemy taki boks powietrzny. No, taka zabaweczka. To jest 428, taka fajna wersja z wzmocnieniami. Ostatni wypust tych silników. One były stosowane w takich bardzo mocnych, wyścigowych wersjach. Jak ktoś się zna, to tutaj są takie wzmocnienia. No i z zewnątrz takie żeberka widać. No i generalnie my go budujemy do naszej wersji GT500, on wchodzi. Chcielibyśmy na nim osiągnąć jakieś 600 koni z wolnostącego i to jest jak najbardziej do zrobienia. Tu ciekawostka, on już jest gotowy, tak naprawdę końcówa sama. Już był odpalany, został poukładany. Nie patrzeć na kolektory, bo są tylko na sztukę wrzucone, żeby można było go uruchomić. Ale moparowskie 440 na zajebistym gaźniku, to się leje jak z wiadra po prostu. Ja nie wiem, ile one palą. Wszystko. Szczerze, jak my go na przykład odpalaliśmy, chyba w 2 godziny spalił ze 30 litrów. Chodząc, wiesz, na wolnych obrotach, nie? No ale tu masz motor, który ma 500 koni, 600 koni, dostępne w zasadzie od razu. Tu się nie trzeba prosić. I to jest szatan. Mamy takie, wiesz, Fajnie. proste stanowisko, żadna hamownia, ale mamy dwie sondy szerokopasmowe, tak żebyśmy mogli go w odpowiednich warunkach, w kontrolowanych warunkach w ogóle uruchomić, odpalić po składaniu, no i upewnić się, że jest gitarem. No to teraz będziemy mieli okazję przejechać się czymś naprawdę ciekawym. Zaraz zobaczycie. I tu w ogóle jest parę ciekawych samochodów jeszcze. Takich może kiedyś się pokażemy. Na przykład ten. Ale idziemy tu. Ten wóz jest przed skrzynią biegów, wkładamy 8 HP i jeszcze układ kierowniczy musimy zmienić na taką nowoczesną listwę, no bo po prostu się nim nie bardzo da jeździć, nie? Okej, no bo to jest ten stary Magiel, taki ślimakowa przekładnia, Tak, nie? tak. I nawet jak jest odnowiony, jak one nawet są dobrze zrobione, Ja to wiem. dalej to są Suma luzów jest za duża. nie w takim aucie, bo to jest niebezpieczne po prostu, a tym bardziej, że on... No, nie schamowaliśmy go, szczerze mówiąc, ale przy tym, co ma włożone, bo dobrze zrobionego silnika, ma włożony top end i ma ostrzejsze rockersy. Czyli przełożenie na zaworach on jest powinien inne, no. mieć jakieś 350 koni. Mega. Przepustnicę, rzucimy takie, wiesz, otwarte całkiem. Robi co? O, jest masakra. Raz, dwa, 3, 4. A takie jest częściowo otwarte, można jechać po cichu, a można... A przymknij okno trochę. No, przymykam. Można jechać po cichu, no ale też...
ale też powiem. Ale no jest takie uczucie jednak, że jest sztywne to auto. No tak. W sensie nie jest to, wiesz, nowoczesne auto, natomiast widać, oprócz tego, że kierownica jest nieprzyczepiona do reszty, No tak, to... ona po swojemu, no. tak. Z racji tego, że te samochody są niestety bardzo miękkie, no to zaprojektowaliśmy no taki X-Brace bym to nazwał, prawda? Czyli wzmocnienie całej podłogi, które łączy tylne, najtwardsze elementy auta, które w jakiś tam sposób sobie komponują się z subramą, no bo tu jest najtwardziej, prawda? To jest najbardziej wytrzymałe elementy, ale łączy się to z przednimi podłużnicami, no, które też są kontynuacją jakby całego auta. To akurat zawieszenie Bolton. Jak widać, dużo rzeczy jest oryginalnych, starych. Od nas jest tylko zawieszenie. Trochę upaćkany, trochę brudny, bo ale jeździ. ten samochód jeździ. Nie? No, zamysł nasz w tych samochodach jest taki, żeby je użytkować. Żeby to nie były pomniki. No to zawieszenie to jest tutaj naprawdę game changer. Naprawdę jest game changer. To one, no, według mojej opinii, no one nie nadają się niestety do jazdy, jak są nawet dobrze zrobione, ale oryginalne. No tam się przejechać po bułki w niedzielę, to można, nie? Ale wiesz, on tańczy, te pióra z tyłu, na tych autach, no nie jest to dobrze. A tutaj i nie buja, i jedzie. Ale ten hamulec też jest tutaj, nie? Że on ma z przodu Willwoody, z No. tyłu ma zwykły bęben. I to jest takie, jak robimy takie samochody, to zawsze mówię klientowi, że jakby rozpędzić samochód to jest jedno, a trzeba go przynajmniej później zahamować. A te oryginalne układy hamulcowe, one po prostu nie działają. Naprawdę ten samochód się... No bo to są stare auta po prostu, nie? Jest To- w tym żargonie takim motoryzacyjnym określenie, że on po prostu zwalnia, a nie hamuje. Ale ten taki minimalny poziom Willwooda, z przodu tarcze, z tyłu to tam jeszcze pół biedy mogą zostać te bębnowe. Jest wystarczający, naprawdę jest wystarczający. Ale jak się dobrze dogrzał, to już też inaczej funkcjonuje. No i trójeczkę, już tu dalej nie pojedziesz, nie? Bardzo fajnie, no wrażenie jest po prostu niesamowite tym autem. Wiesz co to jest? No wycieraczki, nie? Klasa. Czad. Super to jest. Ej, no dobra, a brakes to co pokazuje? To jest kontrolka. Taki Jak stary nie ma komputer. Jak hamulca. nie ma hamulców, albo jak coś jest Płyn czy ucieknie. coś, no to świeci, nie? Klasa. Dziękuję Ci za przejażdżkę. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy przy okazji innych aut, bo jest tutaj co oglądać. No i cóż, do zobaczenia na kanale. A Wy jak chcecie, to subskrybujcie, bo może nie przeoczycie kolejnych fajnych filmów. Na razie. Cześć!